Witam na kanale Teleka24. Mam na imię Paweł. Dzisiaj tutaj TV Box firmy Strong. Jest to model Leap S3 Pro na systemie Google TV. Oczywiście ten box jest 4K Ultra HD i to jest prawdopodobnie jeden z najlepszych TV Boxów, jakie w tym roku zaprezentuję, ponieważ ma bardzo mocne parametry. Oczywiście wspiera też wszystkie aplikacje jak Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, ale to co właśnie najważniejsze, jest z tyłu opakowania. Mamy tutaj 32 GB pamięci wewnętrznej, 4 GB pamięci RAM. Obsługuje wszystkie kodeki, do tego mamy tutaj Android 12 i jak tu możecie zauważyć, na opakowaniu mamy tutaj pełno wejść, wyjść, jeśli chodzi o samego boxa oraz pełnoprawny pilot. Dobrze, zobaczymy zawartość opakowania, jak to wygląda w rzeczywistości, a nie tylko na opakowaniu. Zapomniałem wspomnieć, też wspiera Wi-Fi w standardzie 6, to co jest według tego opakowania. Jak tu widzimy Wi-Fi 6 Dual Band. Za chwilkę zobaczymy, jak to działa w rzeczywistości. Najpierw zobaczymy zawartość opakowania. Tak się prezentuje zestaw TV Boxa firmy Strong, model Leap S3 Pro. Mamy tutaj wszystko w opakowaniu, co potrzebujemy do montażu tego TV Boxa. Mamy też przewód HDMI, baterię. To nie zawsze dostajemy od niektórych producentów, a tu jak już zawsze w standardzie mamy przewód HDMI oraz baterię. Oczywiście mamy też pilota. Jak tu widzimy, ten pilot jest pełnoprawny, czyli mamy wszystkie przyciski. Nie mamy tylko tych 5-6 przycisków standardowo, też mamy pełną klawiaturę, głośniej, ciszej, kanał do góry, kanał do dołu. Przyciski zaprogramowane jak YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, żeby szybko korzystać z aplikacji. Przyciski są gumowane, jak możecie usłyszeć, są dość ciche. Tu jeszcze mamy jakieś 3 przyciski, o których jeszcze nic nie wiem, ale to zobaczymy może przy pierwszym uruchomieniu, może po prostu możemy tutaj coś do nich zaprogramować, ale to w dalszej części filmu. Jeśli chodzi o sam TV Box, jak widzicie, nie jest dużych rozmiarów. Tu z przodu mamy podświetlenie, pewnie w jakim stanie jest dany box. Z boku mamy wejście USB typu A oraz wejście USB typu C, czyli możemy podłączyć dodatkowo jakiegoś pendrive'a lub jakiekolwiek urządzenia. I też jest przycisk resetu. Z tyłu mamy wejście zasilające, wejście na kabel LAN, wejście HDMI oraz wyjście dźwiękowe na przewód optyczny, czyli mamy tutaj wszystko, co potrzebujemy do boxa. Mamy wszystkie wejścia, wyjścia, niczego mi tu nie brakuje, bo czasami zdarza się, że tylko jest po prostu wyjście HDMI, brakuje na przykład jakiegoś wejścia USB, a tu mamy wszystko. Dobrze, podłączę ten TV Box do telewizora, zrobimy jego pierwsze uruchomienie, zobaczymy, jak on się sprawuje, czy to będzie naprawdę jeden z lepszych TV Boxów w tym roku na rynku. Podłączymy Stronga do telewizora. Jak widzicie, z przodu mamy takie ładne diody LED, na zielono się w tej chwili świecą. Wybieramy język polski. Pełno języków, gdzie ta Polska się schowała. Mamy język polski. Wybieramy region, w którym mieszkamy. Nie, fajny ten pilot jest taki cichutki. I teraz coraz więcej tych TV Boxów było takich dość głośnych. Dobra, znalazłem już Polskę. Możemy skonfigurować za pomocą aplikacji albo pilotem od telewizora, ale łatwiej nam będzie skonfigurować to wszystko przy pomocy aplikacji na naszym smartfonie. Skanujemy kod QR, przechodzimy dalej. Korzystamy z aplikacji Google Home. Dużym plusem jest, jak łączymy przez aplikację, że nie musimy wpisywać hasła do Wi-Fi z pilota. Mam po prostu wszystko robione przez aplikację. Konfiguracja na telefonie została już zakończona. W tej chwili wracamy do pilota od naszego Stronga. Klikamy dalej. Zezwolimy. Jak tu widzimy, nasz pilot może konfigurować też telewizor. Automatycznie wykrył
w ustawieniu, że to jest telewizor Panasonic. Widzimy, że możemy robić głośniej, ciszej już telewizorem. Możemy też zmienić tą konfigurację, ale jak to zmieni też później w ustawieniach pokażę dalej. Teraz aktualnie się konfiguruje nasz Google TV. Pobrały się wszystkie aktualizacje. Mamy już skonfigurowane naszego Stronga. Jak tu widzimy jeszcze na powitanie możemy skorzystać z kilku funkcji. Zdjęcia Google jako wygaszacz ekranu. Możemy zrobić kilka profili lub zrobić też funkcję dotyczącą dzieci. Klikniemy utwórz Google TV. Mamy tu już pierwsze uruchomienie. Widzimy standardowo na górze mamy zakładkę Dom, aplikacje. W tej zakładce możemy pobrać dodatkowe aplikacje. W każdej chwili to na przykład pobierzemy aplikację, z której lubicie korzystać. Jest to aplikacja Kodi. Od razu pobierzemy. Oto wyniki dla zapytania Kodi. Możemy ją zainstalować. Oraz druga aplikacja, z której będziemy chcieli zaraz skorzystać, to będzie aplikacja AIDA, żeby sprawdzić parametry tego TV Boxa. Wpiszemy tak, ciekawe, czy jak nie wpiszemy całej nazwy, czy nam znajdzie to, co my chcemy. Oto wyniki dla zapytania AIDA. Widzimy, że jest tak samo. Instalujemy. Jeszcze, jak mamy tutaj pełnoprawnego pilota, zainstalujemy aplikację Play New, żeby zobaczyć, jak działa telewizja, jak zmieniamy kanały pilotem od naszego boxa. Piszemy po prostu słowo Play, ciekawe, czy nam znajdzie. Oto wyniki dla zapytania Play. Widzimy, że nam nie znalazło, to wpiszemy pełną nazwę. Może już mamy ją zainstalowaną, bo tam jeszcze niektóre aplikacje nam się poinstalowały przy pierwszym uruchomieniu. To może skorzystamy z systemu wyszukiwania głosowego. Play New Go. Oto wyniki dla zapytania Play. Jak tu widzicie, na szczęście mnie asystent Google zrozumiał, to poinstalujemy sobie kilka aplikacji, wrócimy do menu głównego. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy tak, zakładkę Dom, aplikacje, gdzie mamy dostęp do sklepu, powiedzmy Google Play, tu możemy wszystkie aplikacje ściągać. Biblioteka, to jak coś kupimy w systemie Google. Jak tu widzicie, mamy też kilka takich, powiedzmy, odpowiedzi, tu mamy zainstalowanych aplikacji YouTube, to mamy odpowiedzi z Play New. Zobaczymy, jakie te parametry ma nasz ten TV Box. I jak tu mówiłem wcześniej, mamy 4 GB pamięci RAM, 32 GB mamy pamięci wewnętrznej, z czego część jest zarezerwowana na system, to mamy całkowitej 26 GB, mamy już 2 GB wykorzystane, nam zostało 24 na resztę urządzeń. Jeśli chodzi o procesor, mam tutaj już wydajny procesor Cortex A55, taktowany 1700 MHz. Jest to 4-rdzeniowy procesor. Jeśli chodzi o wyświetlanie, mamy tutaj Malik G57, też dość potężny procesor, jeśli chodzi o TV Boxy. Akurat tu mamy Wi-Fi połączone, ale czy nam pokażę, jakie mamy w standardzie w tej chwili podłączone. Niestety nam tu nie pisze, w jakim to jest standardzie. Miejmy nadzieję, tak jak producent nam obiecał, że to jest standard Wi-Fi 6. Pologowałem się do wszystkich aplikacji, za chwilkę pokażę, jak one działają. Zobaczymy m.in. najpierw ustawienia, bo tutaj często mnie pytacie, jeśli chodzi o wyświetlanie i dźwięk. Wchodzimy w zakładkę wideo. Jak tu widzicie, możecie sobie zmienić rozdzielczość oraz częstotliwość. Mamy tu wszystko, też widzicie ustawienie HDR, jak ma działać.
Ja tu sobie wybrałem wcześniej też adaptacyjne, bo w ustawieniach fabrycznych było ustawione, żeby HDR był zawsze uruchomiony. Ja wolę, jak jest ta wersja adaptacyjna, że uruchamiać wtedy, kiedy dany film lub program tego wymaga, lub możemy całkowicie to wyłączyć. Jak tu widzicie, mamy, jeśli chodzi ogólnie o ustawienia dźwięku czy obrazu, dość mocno rozbudowane. Możemy sobie ustawić też, często mnie pytacie, czy działa na danym boksie Dolby Atmos. Jak tu widzicie, też możemy to uruchomić. Jeśli chodzi o ustawienia tego Stronga, mamy tutaj naprawdę dużo ustawień. Można by się tymi godzinami bawić. Sprawdzimy jeszcze w systemie informacje. Gdzie to było? Mamy tutaj Android 12 i oczywiście też mamy certyfikat Netflixa. Jeszcze mam tu jedną rzecz, którą chciałem tylko Wam pokazać. To było, tylko Was zgubiłem. W ustawieniach. W ustawieniach mamy jeszcze jedną rzecz. Pilot urządzenia współpracujące. Możemy dodać oczywiście pada lub jaką klawiaturę przez sparowanie urządzenia przez Bluetooth. Oraz możemy jeszcze raz skonfigurować przyciski na pilocie, jeśli chodzi o głośność, wyłączanie, zmiana źródła sygnału. Ale tak jak mówiłem, na początku mam takie 3 przyciski, które nie wiem do czego służą i jakoś niestety nie mogę znaleźć w ustawieniach, czy możemy jakoś zaprogramować. Może przy którejś aktualizacji softu może to się pojawi. W tej chwili te przyciski nie są opisane i jak ja przyciskam, nic się nie dzieje na ekranie. Sprawdzimy teraz, czy na tym boksie działa kodek AV1. Skorzystamy z aplikacji Kodi. Mam podłączonego pendrive'a z plikami testowymi. Wchodzimy w zakładkę wideo, dysk, folder test. Jest. I tu mamy kodek AV1. Jak widzimy, bez większego problemu rozpoznaje. Działa poprawnie. Pamiętam, że na jakimś tam kiedyś TV Boxie działał kodek AV1, po prostu to klatkowało, po prostu plik był odczytywany, ale po prostu słaby był procesor w danym TV Boxie. Tu możemy jeszcze sprawdzić sobie H264 kodek. Tutaj już widzimy, że działa. H265. VP9, standardowy kodek, który jest często na YouTubie. Oraz stary MPEG 2. Widzimy, że wszystkie kodeki ten TV Box obsługuje. Jak tu widzicie, też zainstalowałem sobie przeglądarkę. Działa bez większego problemu. Możemy się wpisywać różne rzeczy, szukać. To wszystko będzie działało. Może oczywiście najlepiej jest do tego skonfigurować jeszcze taką klawiaturę mini bezprzewodową. Często Wam pokazałem tą klawiaturę. Też działa z tym TV Boxem. Zobaczymy sobie aplikację. To jest Netflixa do sprawdzenia z ich serwerem, jaka prędkość jest. Tylko wiadomo, to nie jest tak jak powiedzmy prawdziwy speed test, bo speed test to idzie, powiedzmy, możemy sobie wybrać serwer, to po prostu idzie do, jak pamiętam, do serwera chyba, gdzieś to było w szczegółach, do Sztokholmu idzie ten plik, jest po prostu połączenie sprawdzone od mojego operatora do Sztokholmu, w tej chwili idzie 130 megabitów. Jak wcześniej testowałem, było ponad 300. Dobra, sprawdziliśmy aplikację Kodi, działa przeglądarka, za chwilkę pokażę Wam też Play New, ale najpierw sprawdzimy standardowo takie aplikacje jak właśnie Netflix i bez większego problemu działa. Tu akurat pomaga ta klawiatura na pilocie, możemy po prostu wpisywać sobie hasło, jak mamy zakodowane konto na Netflixie. Nie musimy bawić się przyciskami, możemy
skorzystać z tego pilota. Powiem, że ten pilot jest fajny, bo mi od razu automatycznie palce wiedzą, gdzie mają iść, nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o wyszukiwanie, po prostu jest dość intuicyjny. Według mnie jest dobrze skonstruowany. Zobaczymy, czy działa 4K. Ja ten serial oglądam akurat na Maxie, nie na Netflixie, ale widzę, że też tu jest. Widzimy, że działa dość płynnie. Czyli rozumiem, że ten będzie do 31 marca tylko na Netflixie, bo tam na górze był napis. Zobaczymy jeszcze jakiś inny film. To my. Jak widzicie, zmieniło mi się na 4K HDR dźwięk Dolby Digital Plus. To przejdziemy do kolejnej aplikacji. Jak wspominałem o Maxie, to będzie teraz Max. Też zaraz wybierzemy jakiś film 4K HDR. Nowego białego lotosa jeszcze nie oglądałem, to uruchomimy na nim, zobaczymy, czy działa. Pojawiła się jakaś reklama najpierw, ale jak widzicie, na górze był komunikat, że jest 4K HDR. Co ogólnie sądzicie o serii Biały Lotos? Mi się akurat ta seria podoba. Widzimy, że działa, przewija bez większego problemu. Obraz jest ładny. Czyli można powiedzieć, że wszystkie aplikacje działają. Jeszcze zobaczymy, jak działa aplikacja Play New, jeśli chodzi o zmianę kanałów. Ale jak pamiętam, aplikacja Play New jest strasznie wolna, przynajmniej do tej pory co korzystałem z niej. Wolałem aplikację UPC TV Go. Teraz zobaczymy, jak działają te zmiany kanałów, jeśli chodzi o aplikację Play New, a przede mnie chcący w EPG. A dobra, zacznijmy do tego TVP1, zobaczymy, jak się wczytuje. Jak widzieliście, chwilkę aplikacja potrzebowała. Zmienimy kanał do góry. Tak widzimy, że w miarę dość szybko zmienia, a jak wpiszemy z pilota z przycisków numerycznych, na przykład na 601, aplikacja chwilkę musi pomyśleć. Jak widzicie, jak już się troszeczkę chciałem już pochwalić tę aplikację. Niestety widzę, że to lubi się zwieszać. Ja nie wiem, czemu właśnie, jak była wcześniej aplikacja UPC TV Go, ona działa idealnie. Odkąd jest ta aplikacja Play New, nie jestem niezadowolony. Widzicie, raz działa dobrze, raz działa źle. Zobaczymy kanał 4K. Tu widzicie, że w miarę szybko wczytało. Tam nie pamiętam jeszcze, jaki był kanał. Też był jeszcze jakiś inny 4K. Zobaczymy przy kanałach sportowych coś było. Chyba był... kanał sportowy był 500, nie 400. Mamy kanały sportowe, tam powinien być... Akurat ten kanał mam zablokowany, ale kanał... O, jest, Eleven Sport 4K. Widzimy, że działa. I ta aplikacja tak ma chwilowe takie zawieszki przy zmianach kanałów. Jeszcze raz zmienimy ten 4K.
Napiszcie w komentarzu, czy woleliście starszą aplikację UPC TV Go, czy tą aplikację, co jest akurat przez Play, czyli Play New. Widać, że działa, ale szału nie ma. Przed chwilą mogliście zobaczyć, jak działają ogólnie aplikacje VOD, a teraz zobaczymy, jak działają ogólnie gry na tym boxie Stronga. Do tej pory zawsze pokazywałem wam wyścigi samochodowe. Troszeczkę stwierdziłem, że jednak pokażę teraz, jak działają nie wyścigi, po prostu zacznijmy troszeczkę polatamy. Tu według mnie bardziej wymagające jest grafika niż przy tych wyścigach samochodowych, co do tej pory pokazywałem wam na kanale. Jak tu widzicie, akurat musimy troszeczkę się innymi poniszczyć. To musimy trafić. Udało się go zestrzelić. Teraz kolejnego. Jak widzicie, grafika jest według mnie ładna. Nic nie laguje. Mamy tutaj ładne niebo. Latamy sobie. Zaraz mnie zestrzelą. O, tu kolejnego zestrzeliłem. Mamy tu jeszcze troszeczkę do zestrzelenia 2 kolejne statki kosmiczne. Dlatego zestrzeliłem. O, tutaj jest statek. O, tego zestrzeliłem. Teraz kolejnego. Jak widzicie, gra jest płynna, nic nie laguje, bardzo ładnie to gra. Dobra, teraz pokażę wam, jak menu przerzucaj po prostu obraz z telefonu na boxa. Zobaczymy, czy to można by bez problemu. A jak chcecie sparować pada od PlayStation, filmik o tym robiłem, macie w opisie dzisiejszego filmiku, jak sparować pada od PlayStation z boxem. Teraz zobaczymy, czy możemy utrzymać obraz telefonu na naszego Stronga. Wybieramy go z aplikacji. Jak to zrobić? Też pokazywałem na kanale, też dodam link w opisie do dzisiejszego filmiku. Ja tu korzystam, jak widzicie, z aplikacji. Wam pokażę nazwę tej aplikacji. Jest to ta aplikacja. Według mnie łatwa, przyjemna. Praktycznie nic nie trzeba robić. Klikamy tylko połącz i jak tu widzicie, mamy obraz rzucony z naszego telefonu jak to się nazywa, na ekran. Pokażę wam jedną rzecz, o której zapominacie robić. Jak tu widzicie, wchodzicie na mój kanał. Oczywiście trzeba najpierw wprowadzić reklamy. Po obejrzeniu reklam, jeśli do tej pory tego jeszcze nie robiliście, dajecie tutaj łapkę w górę pod filmikiem oraz subskrybujecie kanał. I was bardzo o to proszę, nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji kanału oraz o komentarzu. Troszkę mało jest pod filmikami. Chętnie bym się bardziej dowiedział, co lubicie oglądać, czego byście chcieli więcej zobaczyć na kanale. Dobrze, teraz przejdziemy do podsumowania tego Stronga. Powiem o jego wadach i zaletach. W szczególności tu brakuje mi jednej funkcji, ale to za chwilkę. Przed chwilą widzieliście, jak działa Strong Leap S3 Pro. Według mnie to jest TV Box, który jest warty uwagi. Ma bardzo dobre parametry, jeśli chodzi o procesor czy pamięć RAM oraz grafikę. Do tego ma według mnie świetnego pilota, który dobrze leży w ręku. Mamy pełną klawiaturę i dodatkowo, nie wiem, czy wam pokazywałem, bo nie wiem, czy będzie widać, ten pilot jest podświetlany. Dzięki temu możecie też widzieć w nocy, co robicie na pilocie. To też nie jest takie chamskie światło, które daje po oczach, ale po prostu jest takie delikatne. Jeśli chodzi o podświetlenie, niestety nie znalazłem w ustawieniach, może tego nie ma, może się pojawi dopiero w którejś aktualizacji. Nie mogę znaleźć, żeby przyciemnić to podświetlenie na przodzie tego Stronga. W ciągu dnia to nie przeszkadza, ale w nocy po prostu jak ten Strong działa, to troszeczkę jest według mnie za jasne to światło. Chciałbym je przyciemnić albo na przykład w porze nocnej całkowicie wyłączyć. Mam nadzieję, że to się pojawi w ustawieniach. Ja tego nie znalazłem, a prawdopodobnie tego nie ma. Jeśli jest, to przepraszam, że zwróciłem na to uwagę, ale możliwe, że po prostu jest gdzieś schowane albo tego nie mogę znaleźć. Ogólnie ten TV Box jest według mnie bardzo ładnie działa. Jak widzieliście, gry działają płynnie, aplikacje tak samo, do tego świetny pilot. Jeśli macie w tej chwili żadnego TV Boxa, a chcecie szukać jakiegoś systemu Android z systemem Google TV, warto według mnie go zakupić. Do tego mnie fajny pilot,
Wszystko działa idealnie. Praktycznie nie mogę znaleźć żadnych minusów, jeśli chodzi o tego TV Boxa. Dodatkowo, tak jak ja lubię, mamy wyjścia USB, wejście Ethernet, bo ja zawsze łączę te urządzenia po wejściu Ethernet i możemy mieć też wyjście optyczne, jeśli chcecie z tego korzystać, jeśli wasze urządzenie dźwiękowe nie obsługuje HDMI, a obsługuje na przykład kabel optyczny. Jeśli dzisiejszy filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał. Miłego dnia życzę, trzymajcie się.